Wbrew pozorom masz szczęście, jeśli mogłeś to usłyszeć, ponieważ twój zmysł słuchu działa poprawnie. W Polsce jest około 100 000 osób niesłyszących, które posługują się językiem migowym. Jedną z nich jest nasza koleżanka z roku, Monika. Monika uczestniczy z nami we wszystkich zajęciach. Dzięki tłumaczowi jest w stanie pracować na równi ze słyszącymi. Pomiędzy słyszącymi a niesłyszącymi posługującymi się polskim językiem migowym często zachodzą nieporozumienia. Wszystkich znaków naturalnego języka migowego nie sposób przetłumaczyć dosłownie na język polski. Dzieje się tak dlatego, że polski język migowy ma własną wizualno-przestrzenną gramatykę i składnię. Najważniejszymi elementami języka migowego jest mimika, ruch ciała oraz znaki wykonywane w zależności od miejsca i ruchu. Obserwując sposób przekazywania informacji językiem migowym, zainspirowaliśmy się do przeprowadzenia badania. Postawiliśmy sobie pytanie: czy czynniki zewnętrzne wpływają na odbiór informacji przez osoby niesłyszące? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, przeprowadziliśmy badanie. Badanie zostało zrealizowane w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego na Wydziale Fizyki. Do badania wykorzystaliśmy okulograf, tzw. eye tracker. Umożliwia on śledzenie ruchów gałek ocznych. Po dokonaniu kalibracji okulografu badanym osobom zaprezentowano materiał emitowany w postaci wideo. Urządzenie umożliwia precyzyjną rejestrację obszaru oraz czasu fiksacji oka, a także pomiar czasu oraz prędkości jego ruchów sakadycznych. W badaniach uczestniczyło 10 osób, 5 kobiet oraz 5 mężczyzn w wieku od 20 do 50 lat. W większości pochodzili oni z małych oraz dużych miast. Ich wykształcenie było różnorodne. Następnym etapem badań było przeanalizowanie zgromadzonych materiałów. Przejrzeliśmy ponad 50 plików wideo, z których wyciągnęliśmy następujące wnioski. Dodatkowe obrazki pojawiające się w czasie trwania materiału filmowego, a także wszystko, co dzieje się na dalszym planie filmu, nie wpływa istotnie na odbiór komunikatu. Tylko w przypadku, gdy pojawiające się obrazki mają związek z treściami przekazywanymi przez tłumacza, możemy dostrzec zainteresowanie badanych. Elementy ubioru, takie jak identyfikator, zegarek i nadruki na odzieży, powodują niepotrzebny ruch wzroku. Na filmie możemy zauważyć, że nadruk na koszulce często odwraca wzrok badanego. Badany oznaczony kolorem ciemnej orchidei odstaje od innych osób. Jego zachowania można sklasyfikować na pograniczu zachowań słyszących oraz niesłyszących. Często stara się odczytywać komunikat z ruchu warg i dokładniej obserwuje sam ruch rąk tłumacza. Jak się okazało, badany jest 23-letnim mężczyzną, który zaczął się uczyć języka migowego dopiero w liceum. Do tego czasu żył głównie w środowisku słyszących. Tak więc ważny jest stopień zaawansowania znajomości języka oraz czas, w jakim zaczęto się go uczyć. Poza ruchem rąk znaczący wpływ na odbiór komunikatu ma mimika twarzy tłumacza. Przeanalizujmy jeszcze raz to samo nagranie. Osoba po lewej stronie poprzez swoją gestykulację i wyraźniejszą mimikę zwraca na siebie bardzo dużo uwagi badanych. Okazuje się jednak, że miga tylko kobieta po prawej stronie, zaś kobieta po lewej jedynie wyraźnie wymawia słowa. Wszyscy badani, oprócz osoby wymienionej w poprzednim wniosku, po pewnym czasie decydują się na obserwację prawdziwego tłumacza. Na filmie osoba po lewej stronie posługuje się międzynarodowym językiem migowym. Jest on jednak mało rozpoznawalny, natomiast kobieta po prawej stronie posługuje się polskim językiem migowym.
Nie jest prawidłową praktyką jednoczesne umieszczanie w materiale filmowym dwóch tłumaczy języka migowego posługujących się odmiennymi systemami tłumaczenia. Powoduje to problemy w odbiorze komunikatu przez osobę badaną. Obszar, jaki głównie obserwowali badani, to nie, jak mogłoby się wydawać, obręb klatki piersiowej, gdzie dobrze widać gestykulację tłumacza. Wzrok osób głuchych głównie skupiał się na okolicy ust. Okazuje się, że w języku migowym ważnymi elementami w odbiorze komunikatu są oprócz ruchu rąk także ruchy ciała i mimika twarzy. Dlatego też badani obserwowali miejsce w okolicy ust, które jest centralnym punktem obszaru obejmującego wszystkie czynniki wpływające na odbiór komunikatu. Gdy mimika twarzy tłumacza występującego w materiale jest mało widoczna, badani zaczynali skupiać się na gestykulacji osoby przekazującej komunikat. Na filmie możemy zaobserwować takie zjawisko. Badani w odpowiedzi na pytanie, czy zrozumieli przekazywany komunikat, w większości odpowiedzieli, że nie. Dzięki temu dowiadujemy się, że nie jest obojętne, aby odpowiednio wyeksponować mimikę twarzy osoby tłumaczącej. Badani nie byli zainteresowani dodatkowymi napisami pod filmem. Wszyscy głusi są skupieni na osobie, która miga. Dowodem na to jest ilustracja pokazująca procentowy czas przebywania wzroku na poszczególnych polach. Dodatkowo osoby, które uczestniczyły w badaniu, potrafią czytać w języku polskim. Dodawanie tekstowych komentarzy do tłumaczenia jedynie rozprasza odbiorcę komunikatu. Jest to całkowicie zbędne dla osób głuchych. Podczas przeglądu zebranego materiału możemy bez trudu zauważyć, że wszyscy badani analizę przedstawianych filmów rozpoczynają od osoby, która znajduje się po lewej stronie obrazu. Najprawdopodobniej wynika to z natury każdego człowieka wychowanego w kulturze europejskiej. W naszej kulturze jesteśmy przyzwyczajeni do czytania tekstów od lewej do prawej strony. Dopiero później zwracają wzrok na prawo i na kolejne postaci. Dodatkowo każdy badany skupiał się głównie na osobach widocznych na pierwszym planie. Sugeruje to, aby priorytetowym działaniem podczas przygotowywania materiałów dla osób głuchych było umieszczenie tłumacza przekazującego komunikaty w odpowiednim miejscu na materiale filmowym. Aktualnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, które jest pierwszą organizacją działającą na rzecz tłumaczy. Dzięki tej organizacji tłumacze mają możliwość uczestniczyć w warsztatach i dążyć do profesjonalizacji swoich usług. Od samego początku stowarzyszenie stara się uwzględniać w kodeksie etyki tłumacza wytyczne odnoszące się do czynników umożliwiających poprawę odbioru komunikatu przez osoby niesłyszące. Wyniki naszych badań zostaną przekazane Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Dzięki nim stowarzyszenie otrzyma bezcenną, sprawdzoną naocznie wiedzę. Pozwoli to przygotowywać najlepszej jakości materiały, przy których osoby głuche nie będą czuły dyskomfortu. Filmy będą dużo czytelniejsze i łatwiejsze w odbiorze.